Ostatnimi czasy Martin Scorsese przyzwyczaił mnie do tego, że jego filmy próbuje, ażeby były na powrót epickie, żeby były długie, żeby miały rzeczywiście rozmach i żeby się podobały wszystkim. I muszę przyznać, że tak samo jak przy okazji Irlandczyka, w którym również wystąpił przecież Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, obsada jak zawsze doborowa, tak przy okazji Czasu Krwawego Księżyca, tak do tytułu za chwilę dojdę, no niespecjalnie muszę powiedzieć, jestem zakochany w tymże filmie, bo fabuła, tak, jak najbardziej, fabuła mi się bardzo podoba. Ja wiem, że w związku z tym, że akurat nacisk jest inaczej, ponieważ w książce to głównie chodzi o FBI, z tego co wiem, nie czytam jeszcze książki, ale ten wątek FBI jest dosyć bardziej pociągnięty, bardziej jest rozwinięty. W ogóle to była pierwsza sprawa FBI w ogóle w dziejach. Oczywiście te morderstwa i tak dalej, ale po kolei. Oczywiście fabuła, tak, no pięknie mamy wszystko pokazane. Po wojnie secesyjnej Amerykano nie wygląda za dobrze, za fajnie, ale mamy Indian, Osagów, którzy krótko mówiąc dorobili się na ropie, na tym, że na ich ziemi znaleziono ropę. No i tutaj się zaczyna, no jak dobrze wiesz, jak nie wiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i właśnie o pieniądze w tym wszystkim chodzi. Leonardo DiCaprio powraca z wojny on jest nieudacznikiem tak na dobrą sprawę i jego wujek, właśnie Robert De Niro w tejże roli pomaga mu stanąć na nogi. Chciałem powiedzieć Leonardo DiCaprio, ale facet jest po prostu niesamowity, naprawdę, facet jest niesamowity, o tym będę za chwilę mówił. Fabuła, muszę powiedzieć, bardzo mi się podoba, bo jest spokojnie, ja nie mam problemu, jak film się rozkręca bardzo powoli, jest rzeczywiście dobrze i przez pierwszą godzinę 20 rzeczywiście czułem, że jest wszystko w porządku, po czym tak nagle dla mnie fabuła siada zbyt dużo. Może nie tyle zbyt dużo dostajemy, bo to akurat nie o to chodzi, ale za wolno jest to pokazane, za wolno rzeczywiście akcja się rozgrywa. Troszeczkę miałem wrażenie w pewnych scenach, że tak jakbym czytał nad Niemnem. Tak, rzeczywiście piękne pejzaże i 20-stronicowy opis tego, jak ładnie kaczka sobie płynie. I wydaje mi się, że tutaj było podobnie, bo Scorsese chyba chciał zrobić coś pięknego, chciał zrobić swoje, może opus magnum, do końca mu nie wyszło. Fabuła jest, no można powiedzieć, wiernie w miarę odwzorowana z tego, co wiem, jakie były te wydarzenia. Oczywiście tam się działo, ale... czy ja tym filmem jestem zainteresowany, czy jestem zaintrygowany, czy sięgnę po niego po raz wtóry. Jestem zainteresowany i jak najbardziej, bo samo wykonanie to jest rzeczywiście coś pięknego. No tak, teraz zaraz ktoś mi powie skruch, ale teraz wyważasz otwarte drzwi, mówiąc, że scenografia w filmie była piękna, że muzyka, że zdjęcia rewelacyjnie. Jest jedna scena, w której się po prostu zakochałem. To jest scena pożaru i ona jest tak fajnie pokazana, specjalnie jest rozmyte, jest nieostre, pięknie, naprawdę cudownie to wygląda. Dawno czegoś takiego rzeczywiście nie widziałem, żebym tylko patrzył w scenę i było, wiesz, szczęka opadła na podłogę i rzeczywiście pięknie jest to zrobiona. Po czym ta scena trwa i pokazuje nam Leosia DiCaprio i wracamy i ta scena trwa. I w porządku, ja bym to zrozumiał, gdyby to było może 30 sekund, ale ona jest chyba z 2, może 3 minuty i to jest rzeczywiście za długo. Bo w pewnym momencie ja czuję, że to jest przerost formy nad treścią. Nie wiedzieć naprawdę, dlaczego tak to się stało. No, Scorsese zakochał się w książce. On kiedy powiedział, że kiedy przeczytał książkę, to w tym momencie on się w niej zakochał i jak najbardziej musiał zrobić ten film, bo po prostu było to dla niego bardzo, że tak powiem, ważna sprawa, bardzo ważny film. No i nic dziwnego, przecież zatrudnił do tego swoich ostatnimi czasy sztandarowych aktorów, bo Czas Krwawego Księżyca to jest kolaboracja numer 11 z Robertem De Niro, więc rzeczywiście było tego całe mnóstwo. Oczywiście uwzględniam również filmy krótkometrażowe, bo takie w dorobku również panowie mają. A jeżeli chodzi o Leonardo DiCaprio, to jest to kolaboracja numer 7. Więc rzeczywiście dosyć poważnie. Tam w ogóle nastąpiły zmiany, bo w książce tak naprawdę postać grana przez Roberta De Niro, to facet miał niespełna bodajże 50 lat. No wiadomo, stwierdzono, nie będziemy się wygłupiać z odmładzaniem, bo przy okazji Irlandczyka to wyszło powiedzmy co najmniej śmiesznie, więc Robert De Niro będzie starszym gentlemanem tutaj. Leonardo DiCaprio tak naprawdę na początku miał właśnie grać agenta FBI w tymże filmie, no ale kiedy scenariusz się zmienił po raz wtóry, no i w
tym momencie uwaga już się skoncentrowała nie właśnie na tych agentach FBI, bo domyślam się, że tam jest dużo więcej materiału nagranego. Nie na FBI, tylko właśnie na fabule, na Ernestie i jego indyjskiej żonie. No to w tym momencie stwierdzono, ok, DiCaprio, dziękuję bardzo, nie chcę być agentem, chcę być właśnie Ernestem. No i rzeczywiście wypadł cudownie, super. Ja wiem, zaraz ktoś mi powie, stary, nie wymyślaj koła na nowo, bo DiCaprio zawsze jest, albo przynajmniej bardzo często jest super, tak samo jak De Niro i zgadza się, do warstwy aktorskiej nawet nie mam zamiaru się tutaj przyczepiać, nie będę nic mówił, bo nie ma rzeczywiście potrzeby. Nawet sprawdzałem przed chwilą, bo w jednej oczywiście z głównych ról, oprócz tego, że mamy De Niro, mamy DiCaprio, jest Lily Gladstone, która wciela się właśnie w żonę Ernesta, czyli w Molly Burkhart. Zabawna była sprawa, ponieważ kiedy Martin Scorsese zaczęła się prace preprodukcyjne na tym filmie, czyli wiesz, kompletowanie ekipy, obsady itd., no to ona akurat, no to była to pandemik, więc rzeczywiście było delikatnie mówiąc ciężko z pracą, nic się nie działo ciekawego, nic się w ogóle nie działo, a trzeba wiadomo rachunki płacić, no to ona już w tym momencie, tak jak sama powiedziała, wiecie, już składała pracę, miała być analitykiem komputerowym. Już podawała swoje dane, dam jakiś numer konta, kiedy dostałam maila, że Martin Scorsese chce z nią pogadać na Zoomie. No i to nie było po to, że słuchaj, przyjdź na przesłuchanie. Nie. Martin powiedział, ty jesteś świetna, widziałem cię wcześniej, chcę, żebyś zagrała tęże rolę. Dziękuję bardzo, nie przyjmuję, nie. Nie będę przecież mówił, że jak tacy właśnie twórcy, jak między innymi Scorsese, czy powiedzmy De Palma albo Spielberg mówią, chcę, żebyś wystąpiła u mnie, no to się w tym momencie rzuca wszystko i jak najbardziej. John Lithgow to jest jego pierwsza współpraca ze Scorsese i to akurat była jego na tak zwany bucket list, czyli po prostu chciał współpracować ze Scorsese, to musiało się zdarzyć. Więc jeżeli chodzi o fabułę, nawet Brendan Fraser, przepraszam bardzo, Brendan Fraser się pojawił tutaj rola epizodyczna, że tak powiem, ale ważna dla całego filmu. Więc rzeczywiście obsada aktorska jest po prostu cudowna, naprawdę rewelacyjna, nie można powiedzieć. I tu mam taką zagwozdkę, ponieważ film pięknie wygląda, jak mówiłem, zdjęcia po prostu cudowne, muzyka super, aktorsko jest fajnie, fabuła też jest ciekawa, tylko to jest wszystko rozwleczone. Ja spokojnie bym ten film łyknął, bym go oglądał bez jakiegoś ziewania, bo nawet mam tutaj zaznaczone, napisane, że godzina jest w porządku, godzina 30 zaczyna się nudy i dopiero mniej więcej w okolicach 2:20, 2:30, kiedy do akcji wkracza FBI, wtedy rzeczywiście znowu zaczyna się robić ciekawie, interesująco. No i no nie wiem co powiedzieć, bo chciałem powiedzieć, proszę bardzo, panie i panowie, Martin Scorsese daje nam coś pięknego rzeczywiście, mimo że Gentleman jest już starszy, że ostatnio prowadzi gównoburzę na Twitterze, bo co tam było, na Letterboxd założył konto i dał pół gwiazdki Avengerom i oczywiście w tym momencie jest polemika i wielka kłótnia pomiędzy nim a jednym z panów z braci Russo, który, dobra, nieważne, chcesz sprawdzić, zobacz sobie na Twitterze, tam wszystko jest opisane, panowie się kłócą, ale tak naprawdę nie wiadomo o co, jedna z tych, wiesz, afer, gdzie niekoniecznie ktokolwiek ją potrzebował, niekoniecznie ktokolwiek się tym interesuje. Poza skruchem. Ale jak dla mnie film jest niestety rozwleczony. Jest on za długi. Miałem nadzieję rzeczywiście, że to będzie... Ja wiem, że nie powinienem porównywać filmu z roku 2023 do filmów Martina Scorsese z lat 70. i 80., czy nawet późniejszych, bo to wiadomo, 2-3 dekady w kinematografii to jest cała wieczność, ale nie odczuwałem takiego znużenia oglądając Chłopaków z Ferajny, oglądając Kasyno. Ja wiem oczywiście, że są całkowicie inne produkcje, inny klimat gatunku, ale tutaj tak chyba nie do końca wiem, czy Scorsese chciał, ażeby to był dramat, czy żeby to był kryminał, bo sprawdzałem na IMDb, na Filmwebie, na kilku innych portalach, ten film jest oznaczony, jest reklamowany jako kryminał, więc domyślam się, że takie było założenie, a wydarzenia, które tam no, niestety się rozegrały, no, tylko miało być kanwą, miało być tłem, ale jak dla mnie to tego kryminału zabrakło i no nie, spokojnie, to nie mogę powiedzieć, to jest złe kino, w ogóle nie idź, daruj sobie, to jest po prostu najgorszy film, nie, spokojnie, to jest rzeczywiście dobre kino, tylko wydaje mi się, że w pewnym momencie Scorsese się zagubił, czy chce pójść, będąc, że tak powiem,
wiarygodny i rzetelny opowiedzieć historię Osagów, czy jednak wolę ten wątek kryminalny pociągnąć bardziej, bo rzeczywiście tutaj się dzieje, bo ten Ernest DiCaprio to nie jest dobry facet, to jest kawał buca, bo on po prostu jest dwulicowym skurczybykiem. Zauważ sobie, jak będziesz oglądać małe rzeczy, ale na przykład jak zmienia się jego fryzura na przestrzeni. Uwierz mi, to nie jest, sprawdziłem, to nie jest bez podstawy moje stwierdzenie. Jak, że tak powiem, przedziałek się zmienia, to jest akurat istotne. Taka głupota, a u Scorsese powiedzmy też ma znaczenie. Więc miałem nadzieję, że ten film będzie ciekawszy, będzie bardziej, może nie intensywny, ale że będzie wartki, będzie coś po prostu działo, bo rzeczywiście, kiedy oglądasz film, nawet na nowo rozgorzała dyskusja, bo tam niektóre kina w Ameryce robiły przerwę w trakcie seansu. Jeżeli oglądasz film i w pewnym momencie jest, o kurczę, która to godzina jest, no to znaczy, że coś jest nie tak. A jeżeli zastanawiasz się, ale to Scorsese, to jak mogę? No nie, no niestety tak to jest, że czasami nawet ci najwięksi twórcy tracą, że tak powiem, kontakt z rzeczywistością. Ridley Scott już to przecież dawno udowodnił, więc powiem w ten sposób. Ten film w każdym aspekcie niemalże się broni. Aktorsko jest cudownie. To też mnie zaskoczyło, że Robert De Niro potrafi zagrać u Martina Scorsese po prostu jak naprawdę wirtuos, po czym dostaniemy go w jakiejś znowuż badziewnej komedii, gdzie tam powiedzmy za $5 będzie ale wiadomo, rozwiódł się i nie bez kozery przecież wziął rolę w reklamie, gdzie po raz wtóry wcieli się w Trevisa Bicku, czyli w taksówkarza, no bo trzeba wiadomo płacić alimenty. Więc Robert De Niro, tak naprawdę cała obsada jest rzeczywiście bardzo dobra. Technicznie zdjęcia cudowne. Mówię, ta scena pożaru, obejrzyj sobie tylko może i wyłącznie, poczekaj aż to będzie gdzieś tam na VOD, czy powiedzmy kupi sobie na DVD, Blu-rayu, tylko i wyłącznie tę scenę cudownie, naprawdę bardzo jest to zrobione. Muzyka też jest przepiękna i ogólnie techniczny film jest, można by powiedzieć, bezbłędnie, no ale no niestety jest za długi. Mówię, jakby usunąć parę wątków, rzeczywiście parę rzeczy wywalić, no to wtedy byłoby ciekawe, fajne kino, może byłby dobry kryminał, a tak to po prostu jestem tym filmem znużony. Polecam go jak najbardziej, ale nie jest to, uwierz mi, nie jest to wybitna ocena, nie jest to bardzo dobre stwierdzenie. Na Filmwebie jest, możesz zobaczyć jak oceniam ten film i mam nadzieję, to film oscarowy nie jest. Naprawdę, to jest długa, można by polemizować, bo Martin Scorsese dostał Oscara za reżyserię za Departed, który był tak naprawdę nową wersją, czyli tak zwanym remake'iem filmu azjatyckiego, a nie dostał Oscara za Wściekłego Byka, nie dostał Oscara za Ulicę Nędzy i tak dalej, i tak dalej. Można by rzeczywiście tych produkcji wiele wymieniać. Tutaj Oscary tylko i wyłącznie technicznie. Nie powinno być za żadną produkcję, za scenariusz, za reżyserię, a na lepszy film to tym bardziej nie, ale jeżeli chodzi o Oscary aktorskie albo techniczne, jak najbardziej, bo to akurat jest taki okres już w roku, że te filmy już bardziej, powiedzmy, do Oscarów są, no, tak to jest, że umówmy się, wrzesień i później to już filmy, że proszę bardzo, krytycy, którzy w ogóle osoby z Akademii, które będą przyznawać nominacje, później Oscary, będą miały świeżo w pamięci tenże film, no i będzie rzeczywiście lobby, no dokładnie wiesz pewnie jak to się dzieje. Więc no niestety Martin Scorsese nie popisał się, dał nam film poprawny, za długi, rozwleczony, ale tylko mam nadzieję, że rzeczywiście kolejna produkcja, bo poprzednia przecież przeszła bez echa ta z Adamem Driverem. I mam nadzieję, że rzeczywiście taki rozgłos, jak był tutaj, będzie coś fajnego. Zakończenie jest dziwne. Zakończenie mi się podoba. Nie wiem, czy ono akurat pasuje do tego filmu, ale to troszeczkę mi się wydaje coś zakończenie a la Steven Spielberg przy okazji listy Schindlera. Więc możliwe, że akurat o coś takiego chodziło, a dodatkowo chciał sam reżyser złożyć hołd Indianom, którzy rzeczywiście Indianom Osagom, którzy byli bardzo źle potraktowani przez, w sumie jeszcze nie rdzennych, tylko po prostu, bo oni byli rdzennymi mieszkańcami Ameryki, ale po prostu przez to, co później miało być, tak, ci ludzie mieli być pozwoliną Ameryki, która budowała się, rosła i tak dalej, dokładnie wiesz, reszta jest już tylko historią, a więcej recenzji zacnych filmów i nie tylko tutaj, proszę bardzo, jak najbardziej obejrzyj je, tam jest ich całe mnóstwo.